Cześć, z tej strony Anton, zapraszam na kolejny odcinek serii Hofbergman. A jak widzicie, na Hofbergman mamy październik i mamy żniwa. W sumie kończymy żniwa. Aktualnie mucimy soję, przy czym to nie jest moje pole, tylko kontrakt. Z kontraktami troszeczkę chyba tutaj namieszałem. Zresztą będziemy musieli to chyba najprawdopodobniej odkręcić. Może być tego typu sytuacja, że będę trochę w plecy z tymi kontraktami, ale to zaraz wytłumaczymy. Jak widzicie, mucimy oczywiście moim nowym Ewionem, chociaż zobaczcie, on już 5 godzin tutaj przepracował, ponieważ dzisiaj od samego rana w sumie tutaj mucimy, no może nie od samego, dzisiaj od godziny 11 powiedzmy. I zacząłem od słonecznika. Musiałem też kupić odpowiednią przystawkę do kukurydzy. Jest to Capello Diamant 8, jeżeli się nie mylę, tak ona się nazywa. Ta 6-metrowa, uniwersalna, bo być może do następnego kombajnu też się mi przyda. Zresztą, jeżeli się nie mylę, do tego Eviona tylko i wyłącznie bez modyfikacji, to tylko ta przystawka jest dedykowana, tak więc to może raczej tak było, że kupiłem to, co było po prostu. Ale nie, ona też jest spoko i pewnie też bym ją kupił, bo 6 metrów ma, fajnie się składa, tak więc to też jest duży plus. I dzięki temu, no z racji tego, że jest 6 metrów na tych dwóch kawałkach ze słonecznikiem, szybko to naprawdę było wymucone, rewelacja. Jeszcze też może zrobimy sobie kontrakty, bo widziałem, że wiszą kontrakty na mucenie kukurydzy, ale tak naprawdę później zjechałem na gospodarstwo i powiedziałem sobie tak, no zanim zacznę robić te kontrakty, to najpierw wymucę to, co u mnie jest, tak? Czyli jeszcze mam dosyć duże pole, no dosyć duże pole soi i pomyślałem sobie, że tą soję wymucimy, bo soja tutaj u mnie na tej serii to jest jedyne tak naprawdę taka jedyna uprawa, jakby to powiedzieć, towarowa, taką, którą mucę i generalnie nie przerabiam, tylko ją sprzedaję, tak? W związku z tym często próbuję sprzedać tą soję w odpowiednio dobrym terminie. No zobaczcie, jak tu fajnie ścieżki wyglądają, autentycznie. Całkiem nieźle tu wyglądają też ścieżki na tej soi. Akurat na tym polu rewelacyjnie są zrobione te ścieżki. No dobrze, ale będę kontynuował. Jeżeli chodzi o tą soję, to nie do końca jest to prawdą, że ja nic nie przerabiam, ponieważ soję czasami wykorzystuję do tego, żeby zrobić paszę dla świń, tak więc ją czasami przerabiam, ale zdecydowana większość jest sprzedawana jako taka uprawa towarowa, czyli nie przerabiam, tylko sprzedaję zboża. W tym momencie najczęściej i na większości map najwyższa cena na soję to jest tam lipiec, jakoś tak przed żniwami, to zależy, nie? Tak więc, no, to jest też dobry pomysł, ponieważ zawsze przed żniwami może wyskoczyć jakieś zakupy, czy coś takiego, tak więc w sumie całkiem spoko, jeżeli możemy sobie jeszcze sprzedać jakąś uprawę, która, no, dosyć dobrze jest też wyceniana, tak więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale w przeciwnym przypadku to ja bym tutaj za bardzo soi nie uprawiał. No, oczywiście teraz gramy na rolnictwie precyzyjnym. Na rolnictwie precyzyjnym ta soja ma dosyć ciekawie się zachowuje, nie trzeba jej nawozić, no to też jest łatwiej pod tym względem, no ale akurat ja w tym momencie to mam bardzo dużo gnojowicy, mam bardzo dużo obornika, tak więc to nie jest problem. I chyba wiecie co? Lepiej pojedziemy sobie i rozładujemy. Tak, rozładujemy się, ale teraz ten kombajn z górki poszedł! Fajnie to tak zadziałało. Dobra, stój! Dobra, stoimy, wysypiemy. Okej. Tak więc, co ja tutaj panikuję, że jakiś kontrakt nie zrobię? Nie wiem, czy widzicie, aktualnie pracuję na polu i to nie jest moje pole, ale ten kontrakt jest taki standardowy. Dodatkowo mam tutaj taką modyfikację, która się chyba nazywa Supply and Transport, czy coś takiego. I ona generuje dodatkowe kontrakty na dostarczenie jakichś rzeczy. I ja zawsze właśnie próbuję tą soję sprzedać przez ten Supply and Transport, ponieważ są często oferowane dosyć ciekawe ceny i nie muszę czekać. I tak jest teraz właśnie w tym kontrakcie. Mam dostarczyć... Gdzie on jest? Aha, tu jest. No to są właśnie te kontrakty, nie? Czasami może być to na przykład karma dla świń, albo ryż. Czasami są to bardzo duże ilości. Zobaczcie tych płatków zbożowych ile. Ale tutaj mi się udało i za 35 000 mam dostarczyć 13 000 litrów. No. I tak sobie mówię, to spokojnie, tam dużo tej, to bardzo łatwo z tego dużego pola uzyskam tą soję, ale jak zacząłem mucić, to tak sobie popatrzyłem, tam za bardzo tej soi nie ma. I tak się zacząłem zastanawiać, czy ja w ogóle zrobię ten kontrakt tutaj, nie? Przy czym teraz jestem przekonany, że ja go zrobię.
ale wtedy, kiedy wziąłem ten kontrakt na te drugie pole, żeby ewentualnie dobić soją z tego pola, to tak sobie obliczyłem i tak mi się wydawało, że po prostu będzie za mało. Bazując na tym, co tutaj jest wskazywane, no akurat w tym momencie tu jest nic nie jest wskazywane, bo może dlatego, że to nie jest moje pole, ale jak widzicie na samym dole, na rolnictwie precyzyjnym macie tą belkę i tam macie różne ciekawe statystyki dotyczące pola i tam plonowania i tak dalej. I tutaj akurat jest 0 na 0, ale było mi pokazywane plonowanie, tylko że to było w tonach. Ja sobie to od razu przeliczyłem na litry i mówię, nie no, jakieś takie bardzo niskie te plonowanie. Zresztą szczerze mówiąc, ja nie ufam właśnie tym akurat wskazaniom tutaj. No i trochę spanikowałem, mówię, dobra, trzeba będzie, bo ja już nie mam, w tym momencie nie ma żadnej soi. Bo soję sprzedałem, tak więc, no, to jest tego typu sytuacja. Że, no, jeszcze jest chyba jedno, ewentualnie i 2 nawet pole ze soją, które mogę wymucić, ale podejrzewam, że tamtych nie będę, znaczy będę mucił, ale najpierw skończę własne pole, tak więc taka historyjka, że człowiek sobie źle przeliczył z ton na litry, wiadomo, tona to na tonę wchodzi więcej chyba litrów, jeżeli chodzi, tak jeden, w zależności od zbóż, bo to jest przecież w grze jakoś tak gra przelicza to, nie? Tak więc tutaj zdecydowanie będzie, znaczy może nie zdecydowanie, ale powinno być więcej. To nie wiem ile tutaj, nie wiem, tona, powiedzmy tona, no co tam, tona tego, tej soi to ile to jest litrów, ale na pewno jest więcej niż 1000, zresztą, no tak mi się wydaje, ale może się mylę, ale generalnie chyba nie ma żadnych zbóż, które by były cięższe niż litr to kilogram, nie, tak więc najczęściej jest coś takiego, że tona to jest o wiele więcej niż 1000 litrów, tak więc tutaj powinno być to wszystko. No ale tak to jest. Człowiek z tymi jakby to powiedzieć, z tymi jednostkami obeznany i tak dalej, a tutaj jest właśnie wyliczanie w tonach. Jest, nie wiem, czy widzicie, tona na hektar i tak dalej. Ja sobie popatrzyłem na tamte pole, one ma tam niecałe 3 hektary, mówię, nie no panie, to ja tutaj zbiorę jakieś małe ilości, nie? Nie popatrzyłem, że trzeba było sobie, bo z drugiej strony później się zorientowałem, bo tutaj jest następna, jest tak, tona 0,0, później jest 0% i później jest powierzchnia, która jest wymucona na danym kawałku. Tu jest 0,8 hektara. No i to mi wystarczyło, że ja tam już chyba wymuciłem nawet hektar na tamtym polu i zebrałem prawie cały zbiornik, tak więc spokojnie. Ja tu mam 13 000 tylko wystarczyć, no ale dobra, nieważne. Taka historyjka, że matematyka się kłania, tak? Dobra, wiedziemy sobie, to jest chyba ostatni tutaj przejazd. A my oczywiście cały czas przygotowujemy się, no może nie cały czas, no ale dobra, też nie powoli. Przygotujemy się do przejścia na nową wersję mapy. Oczywiście dobrze wiecie, że nowa wersja mapa zbliża się. Kiedy ona będzie wydana, no to różne są tutaj powiedzmy teorie na ten temat. Zasadniczo wypadałoby to zrobić po patchu, który będzie przed dodatkiem Mercedesa, a tam jest premiera 9 września, jeżeli się nie mylę, tak więc... No ale to jest decyzja oczywiście Andiego, zresztą, szczerze mówiąc, tam będzie też testowane dosyć długo. Wydaje mi się, że może być długo testowana ta nowa wersja, ponieważ tam są dosyć duże zmiany. Jest dosyć dużo zmian, dosyć dużo przytyła mapa, w tym sensie, że no nie wiem, czy jeżeli chodzi o wagę mapy, to może niekoniecznie, ale ta mapa się zrobiła większa. Ponieważ mamy dodatkowe pola, jest takie jezioro duże, to jezioro, no to tak w kontekście, nie wiem, tego szkockiego dodatku powiedzmy, być może chcielibyśmy tam wykorzystywać, albo mieć możliwość tej akwakultury, tak, ewentualnie, tak więc dobrze by było, gdyby na każdej mapie aktualnej, żeby była jakaś duża kałuża, nie, w tym sensie, tutaj na tej mapie nie było takowej. Tak więc Andy chyba dodał taką dużą kałużę, a że dodał ją na granicy takiego terenu, który już jest i takiego terenu, którego jeszcze nie ma, to ewentualnie przy następnej aktualizacji mógłby na przykład powiększyć tą kałużę. Tak sobie to ostatnio tłumaczyliśmy na live'ie. Ale jak to będzie wyglądało, no to zobaczymy w przyszłości. Wydaje się naprawdę ciekawe rozwiązania. Też możecie zauważyć, że ja niektórych rzeczy, które są teraz w tej wersji mapy, jak gdyby nie wykorzystuję, bo wiem, że one są nie do końca tak dobrze zrobione, między innymi te króliki.
Tak więc w nowej wersji mapy te króliki będą poprawione. One będą trochę inaczej działały. W związku z tym... O, właśnie, złożymy się i pojedziemy to ogarnąć. W związku z tym niekoniecznie to wszystko było robione przeze mnie i wykorzystywane i pokazywane tutaj na serii, ponieważ miałem takie podejrzenie, że to się zmieni w farmingu, a jak długo gracie w farmingu na Hofbergman, to po pewnym czasie jakoś tak podskórnie czujecie, że coś tutaj nie jest do końca. Jest to fajne, ale to będzie chyba poprawiane, autentycznie. No i będzie poprawiane. Tak więc mam nadzieję, że do dobrego punktu dojeżdżam. Za chwilę to muszę jeszcze sprawdzić autentycznie, żeby tutaj nie było odpału jakiegoś, bo ja to kilka razy mi się już to zdarzyło, że nie, złe miejsce po prostu zawiozłem i tyle. Dobra, zatrzymajmy się i jeszcze sobie raz sprawdzimy. Czyli tak, to ma być handel produktami rolnymi, czyli to jest handel produktami rolnymi, tak? Tak, dobra, okej. Tak więc jest dobrze, bo wiecie, tam są akurat dwa na soję i jedno jest w jedno miejsce, drugie jest w drugie. Nie chciałem tego pomieszać, żeby później nie było. Dobra, a tutaj zobaczcie, mam już 13 000 litrów, to jest tyle, co... tyle, ile pozwalałoby mi zakończyć ten pierwszy kontrakt. Dobra. Zaraz zobaczymy, bo tutaj chyba nie można... O właśnie, bo jest troszeczkę za nisko. I nie chciałbym rozwalić przyczepy, tak więc spoko, powolutku. Podniesiemy to. Dobra. Oj, oj! Nie! Wysypałem za dużo. Dobra, nieważne. Od razu chyba pojadę sobie i to, co tutaj mam, zawiozę do tego miejsca, gdzie powinienem zawieźć. To będzie chyba dobre rozwiązanie. Bo tutaj wysypałem za dużo. 400 chyba litrów wysypałem, tak? To za dużo jest. Ale wracając do tematu tego, co się znajdzie w najnowszej wersji Hofbergman, czyli wersja 1.2, no to kilka naprawdę fajnych, ciekawych rzeczy. Między innymi uprawa jabłek. Czy będzie jakiś kombajn za tym jeszcze do tego wykorzystywany? No, to się jeszcze okaże. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też kompostownia, bo kompostownia, same zrobienie kompostu, no to jest fajna rzecz, ale tak naprawdę konfekcjonowanie kompostu jest tutaj na tej mapie fajnie zrobione, a jeżeli dobrze pamiętacie, Farming Simulator 22 było to fajnie zrobione, tak więc dobrze przetestowane, chociaż ja na swoich seriach nie za bardzo, ja chyba w ogóle tego nie miałem, ale wiem, znaczy tak sobie to przetestowałem, sprawdziłem i całkiem fajnie to wyglądało. Tak więc dlaczego, żeby nie wrócić do takich rozwiązań, które we wcześniejszym farmingu były naprawdę spoko. Tak więc jak najbardziej, że po prostu będziemy mogli sobie ten kompost lepiej zorganizować. Jeżeli chodzi o zwierzęta, one też fajniej są teraz zrobione, bardziej logicznie, jeżeli chodzi o owce, a w sumie, no, jeżeli mówimy o owcach, to oczywiście w nawiasie kozy, nie? Bo w moim przypadku to ja tam bardziej wolę hodowlę kóz, ponieważ można sobie zrobić z tego masło i tak dalej, ale też rozważam, że na takim etapie, kiedy będzie już dużo tutaj zwierząt, to wtedy lepiej przejść na owce, bo owce są samowystarczalne, one są bezobsługowe w tym sensie. Teraz tak, bo jeszcze nie jestem do końca pewien, ale wiecie co, i tak sobie zjadę na stację benzynową, bo trzeba będzie zatankować, to jest jedna rzecz, jeszcze sobie lukniemy, gdzie mam to dokładnie wywieźć. Więc zmian jest dużo. Uwaga, nawet mamy psy. To niektórzy mówią, że będziemy tam do ubojni i psy zawozili. Wiecie co, to jest schronisko dla zwierząt. Tak więc zobaczycie, jak to będzie zorganizowane. Dobra, tutaj sobie wjedziemy. Tak więc to może być też fajnie zrobione również. Jeszcze wracając do tych wcześniejszych rozwiązań, ja mam takie wrażenie, że te schronisko dla zwierząt, one bazuje na takich klatkach, gdzie są akurat tam chyba psy, bazując na tym, co na tym filmiku chyba widzieliście. Pewnie takie macie tutaj pomysły na to. I mi to autentycznie przypomina 17 albo 19, gdzie miałem swojego Rexa i on jeździł ze mną w aucie, ale miał też taką zagrodę i to chyba mi bardzo przypomina właśnie taką sytuację, jak to było. No to chyba było w 17, nie wiem, czy pamiętacie, miałem takiego psa, który jeździł w aucie. Miałem chyba Forda Transita, takiego niebieskiego, czy coś takiego i on zawsze ze mną jeździł. I jak dobrze przypominacie sobie, a może pamiętacie to dobrze, bo ja już trochę nie pamiętam, właśnie mam nadzieję, że wy lepiej to pamiętacie, ale tamten
pies był karmiony jakimiś odpadami poubojowymi, coś, takie rzeczy. Można było też mu kupić karmy i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest wersja jeszcze taka testowa, tak więc rzeczy, które tutaj są, na razie w tych takich, no w takich rozważaniach, albo na podstawie tego, co zobaczyliście w tym filmiku, no to się może zmienić naprawdę mocno i w związku z tym no należy trochę poczekać. Jak długo będziemy czekali? I się pytacie też, bo na live się pytacie, kiedy ja przejdę na tą nową wersję. Tak generalnie ja nie mam jakiegoś takiej tendencji, że muszę szybko tam przejść na tą nową wersję. Chciałem zauważyć, że ja nadal gram na wersji 1.0. Nie gram na wersji 1.1. Z mojej perspektywy istotne jest moment, kiedy jest dobrze przejść na nowy save. W tym sensie, że ja muszę przepisać ten save. Tak więc teraz robię akurat wszystko w tym kierunku, żeby po prostu łatwiej przejść na nową wersję tej mapy i zrobię to zimową porą. Tak więc już na live zacząłem pewne rzeczy robić, zwiozłem zwierzęta z pastwiska, znaczy akurat nie ja, tylko Daniel pomógł mi, tak więc tego typu rzeczy robię i no oczywiście też zebrać tutaj zboża, też najprawdopodobniej na te pole wywiozę cały obornik, który mam tutaj na tym gospodarstwie, ponieważ przepisywanie tego obornika też jest problematyczne troszeczkę, a jak on już jest wywieziony, no to on już jest wywieziony, tak? Jak on jest wywieziony i tutaj nawieziony, a tutaj uwaga, zobaczcie, tutaj akurat troszeczkę azotu dodaję, bo jak mucimy soja, to jest na tym moim polu, no to oczywiście jest sieczka i tam troszeczkę tego azotu daje. Ale tutaj mam zamiar w następnym roku zasiać najprawdopodobniej owies, ponieważ teraz potrzebuję takie rośliny i takie zboża, które generują zboża po prostu, bo odpaliłem piekarnię i tak dalej. Tak więc tutaj będziemy mieli większe wymagania. Ewentualnie kukurydzę będę mógł siać chyba też na jakimś kawałku. Tak więc tutaj naprawdę do 100 kg. Chociaż tutaj widzę, że tak ten azot dziwnie wygląda. Ale dobra, do 100, no może troszeczkę mniej dam. No, jeszcze podejrzewam, że tu naprawdę grubo będzie tego obornika nawiezione, tak więc na tym polu i na tych dwóch kawałkach po słoneczniku. Tylko że tam jest troszeczkę dalej, trzeba wywieźć. Tak więc no jeszcze jest kilka rzeczy do zrobienia. Zimową porą też będzie łatwiej to zrobić, ponieważ nie będzie... No generalnie zboża są na jednym etapie wzrostu, nie? Bo zimową porą są resetowane do pierwszego poziomu wzrostu, tak więc jest to łatwiej zrobić po prostu, nie? No i też nie będziemy kupowali żadnych pól, bo miałem tutaj, zobaczcie, trochę pieniędzy jest i oczywiście zaraz mi się włączyła lampka, że nie, no tak nie może być, trzeba się tam zadłużyć troszkę, nie? Bo zobaczcie, 127 i to na początku, dobra, ciśniemy. Tutaj widzę, że nikt nie jedzie. Na początku października, a jeszcze nie sprzedałem kilku rzeczy, tak więc to jest naprawdę fajnie, bo podejrzewam, że koniec października to ja będę miał gdzieś jakieś 300 000 na koncie. Patrzcie, udało mi się. Przejechałem sobie na drugie pole. No jeszcze jak sprzedam to między innymi tutaj tą soję i tak dalej, to będzie jeszcze fajniej. Jeszcze się zastanawiam, czy słomy by nie przerobić na kompost. Najprawdopodobniej gdzieś tak w grudniu. Czyli z mojej perspektywy, nie wiem jak długo będę jeszcze grał tutaj na tej wersji, ale to co najmniej ze 2 tygodnie, że tutaj jeszcze sobie pogram na tej wersji, wtedy się przeniesiemy na tą nowszą wersję. Też oczywiście trzeba by sobie jeszcze tą nową wersję trochę przetestować, żeby nie wyszło coś takiego, że od razu wiadomo, że coś tam będzie nie tak i... Oj, no właśnie, zagadałem się. Tu było porządnie nie tak. Dobra. Wiecie, to jest coś takiego, że na kontraktach jak się jeździ, to jest ten plus, że się nic nie wygniata, a później przejeżdżasz na swoje pole i poszedł, ale ścieżki fajnie zrobił. Technologiczne, to trzeba przyznać, nie? Fajnie tutaj zrobione. Tu na tym polu jest, zaraz zobaczymy jak to wygląda. O właśnie, widzicie te 5,5 tony? No właśnie, to nie jest aż taka tragedia, bo zobaczcie, taki malutki kawałeczek przejechałem i jest całkiem nieźle, nie? A tutaj już prawie hektar wymuciłem i tak jak powiedziałem, miałem prawie cały zbiornik z tego niecałego hektara. Tu jest chyba 2,5 hektara, jeżeli się nie mylę. Czy 2,47? Jakoś tak. Jeżeli się nie mylę.
Tak więc spokojnie powinno być. Widzicie, planowanie na poziomie 87%. No i w tonach to jest 5,5 tony, tak? 9,5 hektara już tym kombajnem. W pierwszym sezonie całkiem nieźle, nie? Zrobiłem, a zrobimy więcej, bo jeszcze tak jak powiedziałem, planuję zrobić tutaj kilka tych kontraktów. Tak więc jeszcze kukurydza, soja, chyba w 2 kawałkach. Dużych kawałków już nie zostało, ale jeszcze coś jest do zrobienia, tak więc ten kombajn jak najbardziej musi być tutaj mocno wykorzystywany, żeby po prostu no jeszcze zarobił na siebie, co nie? Okej, tak więc tutaj będzie fajnie, bo te pole jest blisko gospodarstwa, tak więc tutaj w miarę będzie łatwo nawieźć ten obornik, bo trzeba będzie dosyć dużo tego wywieźć. Też ciekawe, bo w nowej wersji mapy będzie też dodatkowe gospodarstwo, nie? Więc nie wiem, czy będę kupował te dodatkowe gospodarstwo. To się okaże. Tak naprawdę to ja się dosyć wolno tutaj rozwijam na tej serii, bo zobaczcie, ja tutaj to jest chyba mój 2. albo 3. sezon, jak gdyby. Na tej serii, zobaczcie, ile już odcinków jest zrobionych. Chociaż w tym momencie to rzeczywiście tutaj tych pieniędzy już się zarabia naprawdę godziwie. Naprawdę się godziwie zarabia, kiedy już zaczynasz odpalać te wszystkie rzeczy, które wcześniej nie były na 100% rozpędzone, tak jak krowy. Teraz to już jest naprawdę fajnie. W tej nowej wersji dosyć ciekawie mogą wyglądać świnie, nie? Bo tam, nie wiem czy zauważyliście, są takie 2 kojce dla macior i są prosięta. Czy będzie jakiś skrypt, który spowoduje, że, nie wiem, maciora będzie dawała więcej niż jedno prosie? No bo jeżeli się nie mylę, to w tej nowej wersji będą też źrebięta, jeżeli się nie mylę, co nie? Czyli niektóre rzeczy z Farming Simulator 22 będą przenoszone do FS25. No bo jeżeli zwierzęta w Farming Simulator 22 tutaj na tej mapie były modele w ogóle, tak więc to nie jest też jakiś duży problem. Okej. I wjedziemy sobie. Tak więc to by było fajnie. Na podstawce nie ma małych koni, tak? Nie ma źrebiąt. Są tylko dorosłe konie, tak? Natomiast z tego co mi się wydaje, bo szczerze mówiąc, więcej mi wczoraj na live opowiadaliście, co tutaj będzie w tej nowej wersji mapy, niż ja zobaczyłem na tym filmiku, bo tak obejrzałem go tak bardzo szybko, może nie aż tak bardzo dokładnie. W związku z tym pewnie wy wiecie, bo tam zatrzymaliście ten obraz, popatrzyliście jak to wygląda, ale to idzie w dobrym kierunku, nie? I to co ciekawe, że jest mniej niż rok od premiery tej gry, a już naprawdę ten Hofbergman będzie naprawdę ciekawy. To nawet ja byłem autentycznie zdziwiony, że aż tak duża powierzchnia mapy będzie już zorganizowana w wersji 1.2. Autentycznie, bo ja tak sobie myślałem, że to spokojnie, tam jeszcze będzie wersja 1.8 na przykład i dopiero pokryjemy całą mapę. Może tak być, że dopiero w takiej wersji 1.8 będzie pokryta cała mapa, nie? Bo jak to było w przypadku Farming Simulator 22? Już nie pamiętam. 19 też tam było tych wersji dosyć dużo, nie? Więc fajnie, że to się w dobrym kierunku no jak gdyby idzie w dobrym kierunku. Tutaj oczywiście też fajnie chciałbym troszeczkę tych pieniędzy jak gdyby skitrać albo no dobra, nie wiem czy rozumiecie, ale nie wiem, sobie gdzieś tutaj zorganizować, ponieważ autentycznie na tej mapie będzie sporo maszyn z dodatku Mercedesa. One tutaj pasują klimatem i te maszyny tutaj na tym gospodarstwie będą fajne. Na pewno jakiś MB Truck, może nawet 2. Znaczy w przyszłości, nie? I Unimog na bank. Unimog to na bank będzie tutaj, nie? Ciężarówki to mnie jakoś tak nie interesują, no jeżeli będzie Unimog, to będzie w ogóle ciekawie. Oczywiście są też Unimogi na modyfikacjach. W sumie zobaczymy, bo nie wiadomo, może będzie tego typu sytuacja, że na modyfikacjach będą lepsze Unimogi z jakimiś ciekawymi skryptami, ciekawymi rzeczami niż te w podstawce, nie? Tak więc nigdy nie mów nigdy, że nie będę czegoś tam używał, albo że będę coś używał, tak więc pożyjemy, zobaczymy. Jest elegancko. Fajnie się tutaj już robi te takie zamglenia. Ja uwielbiam Farming Simulator jesienią. To jest akurat fajnie, bo też jesienią jest najwięcej roboty. To są żniwa, siewy są, dużo prac polowych i tak dalej. Więc na tym polu się dosyć dużo pracuje. Jak jest dobrze mapa zrobiona i jest dosyć dużo drzew liściastych, tak jak tutaj,
to widać po prostu, że jest jesień, nie? W tym sensie. Więc to jest też fajne. Też były takie pytania w kontekście Maze Plus, jak to będzie tutaj. No, najpierw musi wyjść Maze Plus. Tak więc taka jest sytuacja. Jak będzie Maze Plus do Farming Simulator 25, to wtedy pewnie tutaj będzie też ciekawie pod tym względem, nie? Bo co jak co, dlaczegoż by nie miało być tutaj ciekawie. Tylko że wtedy musiała być też aktualizacja tej mapy, bo trzeba dodawać dodatkowe jeszcze uprawy, a teraz chyba już limit na tej mapie został wykorzystany, bo tu jest jedna chyba dodatkowa uprawa tylko, tak? Jeżeli się nie mylę. Tutaj jest tylko dodana koniczyna, tak? No to chyba już nie ma miejsca na dodatkowe uprawy. Więc zobaczymy. Chociaż szczerze mówiąc, bo też liczycie na jakieś dodatkowe uprawy, na Hofbergman nigdy nie było jakoś tak wybitnie dużo dodatkowych upraw. Nie tak, że 8 dodatkowych upraw stawiam. Chociaż akurat te uprawy, które są jako prefaby na Modhubie, one są naprawdę dobrze zrobione. W ostatniej aktualizacji jest dołożony row crop, tak więc fajnie to też wygląda. Tylko że kwestia jest tego typu, że no jak za dużo się tutaj powrzuca, to później jest większe prawdopodobieństwo, że coś się wykrzaczy. I zamiast się cieszyć się rozgrywką tutaj, to się zastanawiasz, co mi tutaj nie działa. Tak więc też z tym trzeba troszeczkę z umiarem podchodzić. Dobra, teraz tak, wjeżdżamy sobie w tą ścieżkę. Spokojnie, tutaj ogarniemy to. Ile tam już wywiozłem? Połowę. Mimo tego, że wywaliłem troszeczkę... Aha, jeszcze, zobaczcie, ja tu mam... Czekajcie, puszczę sobie... O, właśnie, ten pomad niech leci. Ja tutaj w ogóle... O, właśnie, coś takiego, że nie odbieram tego. Nic odbierz. Okej. Elegancko lecimy. Fajny ten kombajnik jest. Zastanawiam się, jaki ciągnik w zastępstwo za tego Dojca, bo on ma 50 koni, 50 godzin już zrobionych na tej mapie. Tak więc, no nie ma jeszcze 50, ale najprawdopodobniej na wiosnę będzie kupowany jakiś nowy ciągnik. I to ciężko będzie go zastąpić na przykład jakimiś tutaj ciągnikami z dodatku Mercedes, bo raczej nie, tam chyba nawet nie wiem, ten Unimog będzie zbyt... Też nie, no w sumie można by tym Unimogiem, ale nie, ten Unimog, nie, to jest... nie, potrzebuje ciągnik. Tak więc można przejść na Sejmi, nie? Bo to są bliźniacze, nie? Ciągniki. Też tak myślałem, bo autentycznie tak sobie też na live myślałem, jakie mi najbardziej się podobają z podstawki ciągniki i z małych ciągników zdecydowanie właśnie ten Deutzfahr, który jest to, no zdecydowanie najbardziej mi się podoba. Najfajniejszy jest. Mimo tego, że szkoda, że nie ma go jako startowego sprzętu na żadnej podstawowej mapie, ale tutaj jest, na dobrych mapach jest, bo to jest naprawdę fajny ciągnik. Moim zdaniem jest z tych, znaczy to jest moja taka opinia, z tych, które są w podstawce, w kategorii małe ciągniki, to moim zdaniem on jest najfajniejszy, bo to jest nowoczesny ciągnik, może nie ma aż takiej dużej mocy, ale to jest mały ciągnik, jest dynamiczny, ma dużą prędkość w transporcie, dużo fajnych rzeczy jest. Też mi się podoba, że jest bardzo taki dynamiczny. To też jest fajna rzecz, nie? Dobra, pogadaliśmy sobie o różnych dziwnych rzeczach. Przy młóceniu soi, jak tam będzie wyglądała nowa wersja mapy, no to jeszcze sobie poczekamy, zobaczymy jak ona będzie wyglądała, tak? Bo wszyscy się pytałem, kiedy mam to przechodzić na nową wersję mapy? Tak więc moja odpowiedź jest taka, że to nie jest coś takiego, że to nie jest najważniejsze kiedy. Bo najważniejsze jest to, żeby to było w odpowiednim momencie, żeby przepisać sobie lekko, łatwo i przyjemnie save i żeby się nie męczyć, tak więc na pewno będziemy się cieszyli rzeczami, które są na nowszej wersji mapy, ale żeby się nie męczyć właśnie przechodząc na tą nowszą wersję mapy. A tutaj tych godzin na tym save'ie jest ponad 200, tak więc trochę tych śmieci się tutaj pozbierało, trzeba będzie troszeczkę też przy przechodzeniu na nowszą wersję mapy zawsze jest taki efekt, że miotły, że trzeba jakieś tam rzeczy powywalać i tak dalej, i tak dalej. O właśnie, drewno muszę wrzucić do tartaku. O właśnie, to jest następna rzecz, którą dzisiaj też chciałbym sobie zrobić. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Kontrakt powinienem zrobić, tutaj była trochę panika.
nie powinienem mieć tutaj problemów. Tak więc sam sobie zrobiłem tutaj problem, że wskoczyłem w tamten kontrakt, nie wiedziałem jak to będzie liczone, ale jest wszystko ok, tak więc to jest najważniejsze. Więc w dzisiejszym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodoba. Piszcie w komentarzu, co sądzicie o tej nowej wersji mapy. Oczywiście na niej jeszcze nie gramy, ale jakie macie przeczucia raczej? Bo w sumie co wy sądzicie, co wy możecie sądzić, jak nie graliśmy, nie? Ale jakie są przeczucia, jakie są wasze odczucia? To jest chyba tak powinno się zadawać pytania dotyczące rzeczy, co do których nie graliście nigdy, tylko gdzieś zobaczyliście jakiś jeden filmik i posłuchaliście ze 2-3 dziwnych opinii, między innymi mojej. To tyle, pozdrawiam.